Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Były już produkty marki Strong. Tutaj Wam gdzieś podlinkuję ostatni materiał z boxem, Android boxem od Stronga. Natomiast dzisiaj skupimy się na bardzo ciekawym modelu, a mianowicie SRT 423 Strong. Jest to bezpośredni, słuchajcie, następca tego modelu, który już kiedyś Wam testowałem tutaj na kanale. Modelu SRT 420. Link znajdziecie tutaj. Ten model był bardzo udany, a dzisiaj jego następca, czyli Strong SRT 423. Nie przedłużając, przejdźmy do właściwej części materiału. To, co słuchajcie, wyróżnia produkty marki Strong, to dbałość o ekologię, tekturowe opakowanie, brawo producent, ekologiczne. Oczywiście czarna kolorystyka to też charakterystyczna cecha produktów marki Strong. Mamy informację o nazwie kodowej modelu SRT 423, czyli drobna zmiana, seria zachowana, Android TV. Mamy również na pokładzie. Jeżeli chodzi o dalsze parametry główne, o których wspomina producent, to 3 w 1. Smart TV Box, Android TV, odbiornik telewizji naziemnej i, uwaga, nowość, odbiornik telewizji kablowej. Czyli w tej chwili mamy jeszcze wsparcie dla DVB-C. DVB-T2 oczywiście było już wcześniej, 4K, rozdzielczość wspierana, poglądowy widok na samo urządzenie i pilota. Mamy też, słuchajcie, oczywiście wsparcie dla najważniejszych usług streamingowych, ponieważ mamy Google Playa na pokładzie, czyli sklep Google'a, mamy Netflixa, YouTube'a, Disneya, Prime'a i w zasadzie wszystkie streamingowe serwisy, o jakich możemy pomarzyć. Druga strona opakowania, mamy informacje poglądowe, jakie mamy porty i złącza. Mamy tutaj antenowe wejście, które wspiera tym razem również DVB-C standard, czyli kablowy, DVB-T2 również w najnowszym standardzie. Mamy wejście antenowe, mamy wyjście HDMI, mamy cyfrowe wyjście audio, mamy również wejście zasilania, mamy LAN Ethernet, mamy również dodatkowe 2 porty USB i wejście na kartę microSD. Brawo producent, że zachował te wszystkie porty i ciekawy, fajny pilot również znalazł się w zestawie. Mamy tutaj również informacje o parametrach technicznych i jak widać mamy wsparcie dla telewizji i dekodera. Natomiast jeżeli chodzi o Wi-Fi, to mamy dwupasmowe Wi-Fi Dual Band na 2,4 GHz, jak również na 5 GHz. Bluetooth w wersji 5.0 mógłby być nowszy, ale 5.0 w zupełności wystarczy. Jeżeli chodzi o zasilanie, to 12V 1 A, czyli maksymalnie 12 W, aczkolwiek tutaj widzę, że producent jeszcze obniżył zużycie energii, bo typowe to 4 W. DVB-T, T2, DVB-C wsparcie, waga 170 g, wymiary 122 na 23, chyba się tutaj nic nie zmieniło. Mamy wsparcie oczywiście dla HEVC Advance, HDMI, Dolby Audio i Chromecast również. No dobrze, słuchajcie, to sprawdźmy, co otrzymujemy w środku. W środku otrzymujemy instrukcję obsługi. Mamy również informację reklamową o systemie Atria Wi-Fi Mesh. Bardzo fajny system. Tutaj Wam zresztą podlinkuję gdzieś ostatni materiał na temat routerów. Mamy również dodatkowe informacje oraz sam zestaw sprzedażowy, sam tuner. Otrzymujemy również baterię. Brawo producent, że o tym myśli. Kupujemy zestaw i nie musimy niczego szukać. Mamy zasilacz. Tak jak wspominałem wcześniej, powinien być 12W. Teraz powinno być to dobrze widać. 1 A, 12V, 12W, ale to jest zasilacz z zapasem, czyli prawdopodobnie wystarczy zdecydowanie, pobór mocy będzie zdecydowanie niższy. Oprócz samego zasilacza mamy jeszcze kabel HDMI w zestawie. Brawo producent, nie wszyscy producenci dają takie kable już w zestawie. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba we wszystkich zestawach Stronga taki kabel się pojawia. Mamy też, słuchajcie, sam pilot.
i oczywiście baterię do niego, ale powinien działać również na akumulatorkach. To co na plus to oczywiście to, że mamy tutaj klawisze numeryczne do prostego wybierania kolejnych kanałów. Możemy oczywiście wybierać następny, kolejny, poprzedni, natomiast tutaj możemy wybierać poszczególne, słuchajcie, kanały. Na przykład jeżeli mamy ich więcej, na przykład możemy wybrać 45 kanał, więc też jak najbardziej na plus. Mamy asystenta głosowego, mamy ustawienia, mamy ulubione, powrót do domu, tu chyba jest wybór telewizji i oczywiście oprócz głośniej, ciszej i kanał następny, poprzedni, mamy klawisze dedykowane głównym streamingom, Google Play, dodatkowy klawisz w tej chwili, YouTube, Netflix i Prime Video, czyli główne serwisy streamingowe jak najbardziej są. Pilot jest bardzo fajny, matowy, słuchajcie, podoba mi się to, dobrze leży w dłoni, jest matowy, więc nie będzie się rysował. Tutaj mamy oczywiście 5-kierunkowy klawisz sterujący. Jeżeli chodzi o pilota, jest fajny, dobrze leży w dłoni, nie jest zbyt mały, nie jest też zbyt duży, wygodny jest, bo jest wąski. No dla mnie jak najbardziej na plus, jeden z lepszych, które ostatnio testowałem z Android Boxami. Przejdźmy może jednak do samego boxa. Co otrzymujemy, jeżeli chodzi o box? Taka ciekawostka, porównanie z poprzednim modelem. Jeżeli chodzi o zmiany, to one są niewielkie. Zachowano dalej porty, wymiary są takie same, więc przechodząc do najnowszego modelu, mamy tutaj, słuchajcie, informacje o maksymalnym natężeniu prądu i napięciu 5V, 50 mA maksymalnie, jeżeli chodzi o antenę, o złącze port antenowy, kablowy. Mamy SPDIF-a, mamy HDMI, mamy LAN-a, mamy wejście zasilania i te dwa dodatkowe porty USB. Brawo producent, mamy też kartę microSD, gdybyśmy potrzebowali więcej miejsca. Mamy bardzo fajne, słuchajcie, nóżki, które umożliwiają nam niezarysowanie powierzchni, na której będzie stał sam tuner. Mamy oczywiście nazwę kodową SRT423, mamy również informacje o wspieranych standardach DVB-T2, DVB-C, Dolby Audio. To też jest wyjątkowa cecha tych sprzętów Stronga, bo wszystkie w zasadzie z tej linii wspierają Dolby Audio. Mamy HEVC Advance. Według mnie zestaw portów jest więcej niż wystarczający. Brawo producent, brawo Strong, że nie poszedł w kierunku redukcji ilości portów, bo na to użytkownicy zwracają uwagę. Ja ze swojej strony mogę polecić tę linię sprzętów. Nie wyobrażam sobie, żeby przeciętny użytkownik potrzebował jeszcze jakiegoś dodatkowego portu.
Podsumowując moje testy ze Strongiem SRT423, czy to jest idealny sprzęt? Oczywiście nie. Natomiast według mnie na dzień dzisiejszy w Europie, chociaż nie tylko, bo ten sprzęt może być zastosowany oczywiście na całym świecie. W wielu krajach standard DVB-T2 czy DVB-C funkcjonuje i do tych krajów właśnie ten produkt jest kierowany. Jedyne zastrzeżenie, chociaż według mnie to nie jest żadna wada, sprzęt ten nie wspiera HBB TV, natomiast z systemu tego korzystają, myślę, że nieliczni i dla większości użytkowników ten brak nie będzie żadną wadą, wręcz przeciwnie, aczkolwiek warto o tym wspomnieć, natomiast reszta to już same zalety. Poczynając od czystego Androida, po olbrzymią ilość aplikacji dostępnych w sklepie Google'a. Mamy tu świetny pilot, w zupełności wystarczającą wydajność, masę portów, słuchajcie, które można wykorzystać do przesyłania czy gromadzenia danych wideo, więc jeżeli chodzi o porty, o funkcjonalność, to tutaj niczego nie zabraknie. Podobnie jak wydajności, bo o ile są wydajniejsze sprzęty, to w praktyce taka konfiguracja, jaką tutaj otrzymujemy, w zupełności wystarcza do codziennego korzystania w rozdzielczości nawet 4K. Dlaczego jest więc ten sprzęt? Myślę, że jeżeli nie jesteście użytkownikiem Stronga SRT420, to jak najbardziej możecie skierować swoje oczy i portfele w stronę Stronga SRT423. Natomiast myślę, że dla posiadaczy SR420 te zmiany nie są aż na tyle duże, chyba że potrzebujecie dostępu do DVB-C, aby wymieniać poprzedni model. Dla wszystkich innych jak najbardziej, dla tych, którzy potrzebują telewizji naziemnej i nie potrzebują HBB TV, to sprzęt, powiedziałbym, ostateczny, który na długie lata powinien wystarczyć do tego, aby nie wymieniać telewizora, czy skorzystać z jakiegoś monitora zewnętrznego i cieszyć się i streamingami, i telewizją naziemną. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie na temat tego typu sprzętu. Czy szukacie tunerów telewizyjnych i jednocześnie z Androidem na pokładzie, czy też nie. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy materiał wideo. Zapraszam Was również do oglądania innych wideo o produktach marki Strong. Na koniec Wam podrzucę kilka ciekawych materiałów wideo. Hej, hej, do kolejnego wideo.